Pracę nazwałam skrzyneczka dla Pocahontas, ale powiem wam prawdę. Ja już jestem taka stara, że to pudełko kojarzy mi się bardziej z książkami Karola Maja niż z księżniczką Pocahontas. Jako dziecko uwielbiałam te książki i marzyłam o białym koniu w czarne łaty. A po latach okazało się, że fanów Karola Maja było przynajmniej dwoje. Ja oraz Adolf Hitler. No cóż, Karol Maj nie żyje, Hitler nie żyje, a i ja czuję się coraz słabiej, więc szybko zabieram się do roboty. Zaczynam od zrobienia na skrzynce imitacji desek. To ma być bardzo prawdziwa imitacja desek, dlatego nożykiem do tapet wycinam rowki. A rowki udają, że właśnie w tym miejscu łączą się moje dechy. Szkatułka udaje taką sponiewieraną życiem, więc jeszcze w niektórych miejscach robię kilka uszkodzeń. To jest lazur w opcji wodnej oraz żelowej. Pomieszam 3 kolory i w ten sposób moje deski będą wyglądały ciekawiej. Do malowania pudełka z rozmysłem użyłam lazuru, a nie bejcy. A powody takiego wyboru tłumaczę w 6 minucie filmu. Pudełko wysuszyłam, a następnie przejechałam papierem ściernym. Na brzegach oraz w rowkach imitujących połączenie desek szaruję papierem dużo mocniej. Dzięki temu robią się przetarcia, które wyglądają fajnie. Pobielona decha wygląda lepiej. Potrzebujecie białej farby i twardego pędzla. I w tym momencie padła mi kamera, ale nic nie szkodzi, bo przetarcia są proste i robi się je tak. Rozwadniam białą farbę akrylową, nakładam na miejsce, które bielę, a następnie to miejsce wycieram ręcznikiem papierowym. Jeżeli jest za jasno, to powtarzam to drugi raz. Na wieczku pod piórem leży coś, co ma imitować kawałek grubej starej skóry. A gruba stara skóra powstała tak. Powstała z tylnej części bloku, czyli z takiego kawałka tekturki. Najpierw ją pomoczyłam, a potem zniszczyłam, bo na mokro było mi łatwiej. A teraz całą jej powierzchnię pokryję pastą do modelowania. Skóra schnie, a ja zrobię piórka. Przed pracą ze zwykłej kartki wycięłam kształt dużego pióra. Za chwilę mi się przyda, ale najpierw rozwałkuję masę super lekką. Bardzo ją lubię, ponieważ jest lekka oraz sprężysta. Na potrzeby tego filmu przypomniałam sobie, z jakich części składa się pióro, więc uwaga, bo będzie profesjonalnie. Wałkuję cieniutką stosinę i odkładam. Za chwilę wkleję ją w rowek, który w tej chwili robię dłutkiem. Ale zanim to zrobię, ukształtuję chorągiewki. Szpatułką wygniotłam po prostu w takim kształcie, żeby prezentowały się ładnie. Na końcówce będzie elegancka zawieszka, ale żeby piórko wyglądało naturalnie, zrobię mu trochę uszkodzeń. Nożykiem powycinałam dziury, natomiast brzegi zawinęłam leciutko do środka i myślę, że teraz wygląda lepiej. Zbliżenie i chwila prawdy. Małe piórka robię dokładnie w ten sam sposób. Zanim piórka pomaluję, muszę pozwolić im dokładnie wyschnąć, ponieważ ta pasta lubi rozciaprać się pod wpływem wilgoci, czyli pod wpływem farby. Masa schnie, a ja skończę moją skórę z bizona. Po pierwsze odbiję szablon. Nie są to indyjskie wzory, ale nic lepszego nie potrafiłam znaleźć. Za chwilę to wszystko zamaluję na brązowo i będę miała nadzieję, że nikt nie zauważy, że muślaczek wygląda jak bieżnik. Mogłam użyć lazuru, ale użyłam farb aquacolor. Już dawno ich nie używałam, więc ich trochę stęskniłam. Najładniejsze efekty otrzymamy, gdy używamy ich na mokro. Powierzchnię spryskałam wodą, a następnie nałożyłam lazur i aquacolor. Szczyt kolorystycznego chaosu osiągnęłam przy piórkach, ponieważ do malowania użyłam lazuru, aquacoloru oraz farb akrylowych. Piórka także pobieliłam, dzięki temu będą wyglądały na stare. Żeby praca wyglądała ciekawiej, wygniotłam jeszcze z samoutwardzalnej glinki coś, co wygląda jak talizman z kości. A może jak biały kieł, w każdym bądź razie pasowało mi do całej koncepcji. Z dziwnych rzeczy zrobiłam jeszcze takie guziki albo nity, ponieważ nie wiem, do czego to jest tak naprawdę podobne, oraz pomalowałam koraliki drewniane. I nadeszła wiekopomna chwila, żeby to wszystko skleić do kupy. Na pierwszy ogień poszła skóra bizona, jest przyklejona klejem ekspresowym. I nagle okazało się, że skrzyneczce z boku brakuje uchwytów.
więc szybciutko wycięłam je ze starego skórzanego paska, postarzyłam, przykręciłam, no i są. Złapane śrubami trzymają się świetnie i teraz już naprawdę mogę wszystko skleić. Używam do tego kleju na gorąco. Sklejanie nie jest ciekawe, zresztą muszę ze sobą połączyć aż tyle elementów, więc nie będę Was męczyła. Przylepiam piórko, guziczki, całą resztę staram się nawlec na sznurek i ten sznurek doklejam naokoło pudełka. A jak w pocie czoła dokleiłam, to skrzyneczka jest gotowa i prezentuje się tak. Wszystkie rzeczy, które użyłam do zrobienia pracy, wymieniłam w liście pod filmem. A jeżeli jesteście ciekawi, z jakich powodów użyłam lazuru, a nie bejcy, to poczekajcie jeszcze chwilę. Skończę prezentować skrzyneczkę i już się tłumaczę. Lazur i bejca to bardzo fajne, ale podobne preparaty. Podobne, nie takie same, więc warto znać różnice, aby stosować je świadomie. Lewa strona bejca firmy Bartek, prawa strona lazur firmy Pentard. Preparaty wyschły i teraz ponownie moczę je wodą. I to jest podstawowa różnica. Bejca brudzi, natomiast lazur nie brudzi. A oto jakie konsekwencje z tego wynikają. Po pierwsze, gdy powierzchnię bejcowaną pokryjemy farbą, najczęściej bejca wniknie w strukturę farby i zmieni nam jej odcień. Widać to na farbie akrylowej, ale bardziej spektakularny efekt widzimy na farbie kredowej. Bielenie lazuru nie stwarza problemów, natomiast bielenie bejcy to zupełnie inna bajka. Gdy bejcę malujemy, bejca podbarwia nam farbę. Jeżeli taki efekt Wam odpowiada, to w porządku. Ale jeżeli podbarwienia nie chcecie, to bejcę suszymy, lakierujemy i dopiero potem kładziemy na nią farbę. I tym sposobem dotarłam do końca. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.